to jest? Co to jest? Ja jem. To była najbardziej randomowa rzecz, jaka przytrafiła mi się w restauracji w życiu. Trzeba przestrzec, żeby tego nigdy nie zamawiać. Siedzę z psycholem. To jest nawet najgorsze, jak na tego byliśmy. Dzień dobry w Gdańsku. A dokładnie to na Starówce. W kolejnym odcinku Ciągaj Kuchnię. Pa, tam mieszkałem kiedyś, tam ok. Żółte? Tak, no. Rok. Nagrasz mnie? Dobra. Jak się już przewijemy przez dużo ludzi, no to zawsze było dużo ludzi, zawsze będzie dużo ludzi, to dotrzemy do restauracji Tawerna Dominikańska. I tam ocenimy jedzenie. Dopiero co widzieliście odcinek z Tawerny Dominikańskiej, a dokładnie to ten odcinek z Kuchennych Rewolucji. Włosy do tyłu, żeby mi się nie podpaliły. Ale nagramy ten odcinek przed publikacją tamtego, więc nikt w restauracji nie wie nic. Będzie troszeczkę odmiennie niż jak było przy restauracji Panorama. Sami będziecie mogli powiedzieć, które podejście jest lepsze. Komentarze są wasze. A teraz będę uważał, żeby nie wpaść na żadnego człowieka. Jaka jest najciekawsza informacja o Gdańsku, czyli o tym pięknym mieście, w którym teraz się znajdujemy? Na przykład na Starówce tutaj dwie knajpy brały udział w kuchennych rewolucjach. Tawerna Dominikańska, która jest tam, i Panorama, która jest daleko, to w sumie na obrzeżach Starego Miasta. A poza tym, naprawdę, a poza tym wyobraź sobie, że Gdynia jest lepsza. Generalnie dotarcie tej tawerny okazuje się dużym problemem, ponieważ są tutaj remonty. Niby Gdańska, jednak Poznań. Typowa Łódź. Tawerna Dominikańska to przede wszystkim bardzo dobra ocena, jak na razie najlepsza, jaką widziałem. 4,4 na 4900 ocen, stary. To jest mega. Spodziewam się po prostu, że mi to dupę rozwali. W sensie, nie, w sumie nie. Może lepiej nie. Powiedział, not a positive experience. Nie było za dużo gości, ale tak czy tak musieliśmy poprosić o menu, bo nikt nam go nie przyniósł i czekaliśmy bardzo długo. Tak ktoś powiedział 2 miesiące temu. Zobaczmy jeszcze ocenę, zanim wejdziemy. Chociaż spieszyliśmy już na rezerwację, powinniśmy się spieszyć. Wszyscy mówią, że żebyśmy nie zamawiali fried calamari. Kalmarów. Wszyscy mówią, że to jest najgorsze. Naprawdę, już chyba czytam 4. recenzję pod rząd, która mówi, że fried calamari jest beznadziejna. Ciul, to zamawiamy. Totalnie to zamawiamy. Naruciak, od lat nie gotujący, za to kochający jedzenie. Zdecydowanie kwestionowany autorytet kulinarny. Jednak nie można odmówić mu tego, że jeść lubi. Dezydery. W życiu zjadł zdecydowanie za mało, ale Adamowi głupio było samemu chodzić po restauracjach. Ta zabójcza mieszanka niekompetencji i kompletnego braku profesjonalizmu przemierza Polskę w poszukiwaniu dań, które odmienią życia nie tylko ich, ale i internautów. Dzień dobry, mam rezerwację na nazwisko Adam Zimmerman. Są i smażone kalmary. Nigdzie ani słowa o Magdzie Gessler, ani słowa. Proponuję zamówić smażone kalmary, pikantne krewetki, chrusty śledziowe, sandacza, co? Chcesz sandacza? Czy chcesz sandacza? No jeżeli chodzi o ceny, to jakiejś katastrofy nie ma, bym powiedział. Jak na Starówkę bym powiedział nawet, że dobre? Tego pana, który właśnie przychodził, ja znam. Ale czuję się trochę creepem, bo on mnie nie zna i tak czuję, że ma nad nim przewagę. Jeżeli lubicie knajpy, gdzie jesteście zbici bardzo blisko innych ludzi, stoliki są zaraz obok siebie i możecie patrzeć do każdego i każdy patrzy do was, naszego talerza, no to tutaj wam nie usiądzie. W ogóle jeżeli chodzi o wystrój, to tak średnio, mi się nie podoba. Pozwalam sobie na taki delikatny pesymizm, gdyż oceny są mega dobre tej knajpy. No jednak mieć staż tak długi i mieć tak dużo ocen i mimo wszystko utrzymać tak wysoką notę, to musi się jakoś bronić. No. Dłuższą chwilę i musieliśmy się upomnieć, żeby zostać usadzeni i też dosyć długo czekamy na to, żeby przyszedł do nas ktokolwiek. Jest dużo ruchu, ale wiecie, jak macie knajpę na Starówce, to raczej nie jesteście zdziwieni, że na przykład święta, tak jak dzisiaj, bo jest 11 listopada, będzie dużo osób w naszej knajpie. O, zapali lampki. Whee! Ale w ogóle, stary, ja bym na twoim miejscu uważał, że ciebie zje pyton. Tam jest pyton za tobą. Weź sobie z tego sprawę. Tam w podłodze. Jak się zerało?
Najbardziej randomowa rzeczeka przytrafiła mi się w restauracji w życiu. Hej, tutaj ten typ w czapce. Ogólnie to, no, trochę wiocha siedzieć w czapce w restauracji, wiem, ale nie byłem u fryzjera i było mi głupio, a nie każdy tak dobrze wygląda w dłuższych włosach i dostojnie jak Adam Z. Ale nie martwcie się, mam jeszcze tą czapkę tylko przez 4 filmy, które nagraliśmy w 2 dni. Sorry. Nie, to jest Badusiciel chyba. To be precise. Nie wiem, czy to dobrze Wszystko mi jedno, ale czemu jest... w ogóle trochę nie pasuje, więc to jest takie kiczowate. To jest kiczowate. Ale jest cool. W sensie, dla mnie to jest fajne, że jest, ale jest to kiczowate. To trzeba przyznać. W ogóle tak knajpa jest cała kiczowata. Bo pomyślałem, że będzie taki dobry efekt, jeżeli jakby zobaczysz to w połowie. Może spytamy kelnera, czy za 100 na piwku, nie, za 200 na piwku, wyciągnie go stąd. Ja bym go chciał zobaczyć. Spytasz kelnera, czy wyciągnie pytona za 200 zł. Trochę ludzi wyszło, ale my dalej nie mamy obsługi. O, tego kelnera też znam. To ciekawe, bo ja znam ich młodsze wersje. I teraz jakby ja ich znam młodsze wersje. A to z reguły dobrze świadczy, że jest ta sama obsługa dalej. To znaczy, że wiesz, że dobry warunki pracy mają. Dobry. Dzień dobry. Dobry. No to lecimy. Ekspozycje. Tak. O, jest w sosie pieprzowym czy z masełkiem ziołowo-czosnkowym? A które pan poleca? Z masełkiem. Masełkiem? No to lecimy z masełkiem. Jak ma być przyrządzony? Średni, wysmażony czy może krwisty? Średnio. Średnio wysmażone, no. No. Zostawimy sobie do menu. Dobrze. Dzięki pięknie. Muzyczka dobra leci. Poda mi się muzyczka. Czemu mnie nie spytałeś, jakiego steka lubię? Co? Słyszałeś mnie. Ale co? Możesz powtórzyć pytanie? Słyszałeś mnie. Kogo? Będziesz zrealizować kibel. To jakby, wydaje mi się, że to będzie nasza specjalność zakładu. Odpowiadaj mi na pytania, przestań latać. Ja jestem z tobą, osobą prawdziwą, kumasz to? Rozmawiaj ze mną. A ty... Co powiedzieć? Jesteś psychiczny. Ja do niego mówię, a on już skanuje. Co youtuber może skomentować? Ja mówię coś do niego. A co? Nie ma cienia przemyślenia. Nie. Subskrybuj. Siedzę z psycholem. Górę, dobrze się tak na mikrofon. 20 tysięcy do góry. 20 tysięcy do góry. Widzowie, w każdym momencie, jeżeli was będzie nudził ten materiał, pamiętajcie, że sobie puścić Subway Surfers gdzieś tam obok i po prostu dzięki temu wasz attention span będzie dawał radę, nie? Baba. To specjalnie sobie mówię, bo to jest jakby, robię takie przebitki, że czekamy. Że długo czekania. To był szef kuchni, którego musieli wywalić, bo cały czas gadał o tym, że żurek najlepszy, to jak tak odleży 3 dni. Żurek to 24 godziny jak postoi, to jest bardzo dobry. Co? Czekaj, co? Co ty powiedziałeś? I wiesz, wszyscy mówią mu, człowieku, podaj żurek świeży. On mówi, nie, ja będę podawał ten, który 2 dni leży. I oni cały czas mu to mówili. Nie, kurwa, żurek musi leżeć. I go musieli wyjebać z pracy, stary. To chciałem zauważyć. To nie wygląda jak tawerna. To w ogóle nie wygląda jak tawerna. Byłem w wielu tawernach. To jest least tawerna ever. To, że złote drzewo. Już mi się tak nudzi, bo tak czekamy na przystawkę. Najmniejszego śledzia pewnie z kupę czekamy już długo. Trzymać, bo to... Dobra. Czy następnym razem jak będę wyrażał jakąkolwiek opinię, powiem... No, nie zmienia się tło, nikt się nie zmienia, nudzimy się, nie mam nawet jedzenia. Musimy to trzymać. I tylko słyszę, jak ktoś jakimś ekspresem. 25 minut już czekamy na przystawkę, na śledzia. Proszę przyjść. Mamy tu krewetki i talerzyki dodatkowe. O, dzięki pięknie. Ja mam pytanko, jak się nazywa ten wąż, który tam jest? Trinity. Trinity? Trinity, okej. A jaka to jest gatunek? Boa dusiciel. Boa dusiciel. No dobra, przyszło do nas. Poka. To wygląda jak coś, co bym nie zjadł nigdy. W życiu. Krewetki. Dasz radę zliczyć, ile ich tam jest? Bardzo nie lubię, jak krewetki są podawane z ogonkiem. Tak w zasadzie, obierz sobie sam. W sensie, Tak się podaje, no co ty? wziął, ty no baby. nie, podaje się Nie, też czasem. krewetki nie, jest... też czasami się podaje bez. No kurwa, Jezu, Adam. czasami się unoszę.
Się na mnie patrzą na uciekł. Niechcący, mam ADHD. Nie, jak w sosie podajesz, albo w jakimś daniu, na przykład wyobraź sobie tortilli mieć krewetkę z ogonkiem, no bo patrz, tu masz w sosie, ona powinna być obrana. Powinno być. I nie powiesz mi, że nie. A tu mamy kalmary. Mam nadzieję, że sobie poradzisz z ogonkiem, stary. Trochę pikantne, dobry sos, krewetka troszeczkę za twarda. No i tu walczę z dwoma rzeczami, bo jest bardzo dobrze przyrządzone, ale jest według mnie kiepska krewetka. Krewetki są złe, szczególnie za 55 zł, bo chyba tyle kosztuje. Te krewetki kosztują 55 zł, a totalnie jakby czuć, że są z zamrażalnika, nie? I są wymrożone. W życiu bym tego nie załatwili na sobie. No są, coś takie, są rzeczywiście takie, jakbym sobie kupił krewety po prostu sam. I są spoko, ale... Ile kosztowały? 55 zł. No to nie. A to jest takie lekko pikantne, to jest spoko. Tak na końcu języczka jest, nie? Takie, To jest no. fajne. Nie, no spoko. Mi siedzi. To bardzo przypomina szprotki, a ja nienawidzę szprotek, więc... Co to śmierdzi w ogóle? Cudownie. Nie cudownie. Słone bardzo. A co to jest? Co to jest? Ja jem. Ja lubię śledzie. Sam jestem śledziem z Gdyni. Co to jest? Ja mam wrażenie, że oni sami byli w szoku, że my to zamówiliśmy. To jest ryba. On nienawidzi ryb. Przypominam, on nienawidzi ryb, więc... Mi nie smakuje. Lubię kalmary, szczególnie w panierce, często zamawiam, ale też bez panierki też bardzo lubię. Po pierwsze, do kalmarów, dlatego że one same są bardzo łagodne w smaku, pomimo panierki powinno się dawać troszeczkę bardziej wyrazisty, mocniejszy sos, według mnie. Ten jest zbyt słaby, ja nawet nie wiem jak ci opisać na smak. To jest słodkie cacyki. O Jezu, ta guma. Ale co ciekawe, już chciałem powiedzieć coś dobrego, ale padam na gumowego kalmara. A tam kalmary są gumowe. Nie aż tak. Nie, że taki twardy sandał. To jest sandał. Że dla osoby, która boi się kalmarów, to są dobre kalmary, bo nie smakują jak kalmary. Ale to są złe kalmary. Po prostu. Ale panierka jest dobrze zrobiona. Kalmary mi się dobrze kojarzą z Grecją, stary. W Grecji sobie jako dzieciak jadłem. To było ekstra. Może trafić na magicznego sandała. Ale nie takie pamiętam. Nie, krewetki najlepsze. Sos w tych krewetkach jest dobry. To jest jedyne, co jest dobre na razie. Jakaś resztka skóry krewetki mi lata. Tego nie przeżyję dzisiaj. To jest na razie najgorsze, jak knajpę byliśmy. Stary, ja wyjdę głodny z tej knajpy. Dlatego, że jesteśmy świeżo po panoramie, to jest jakaś przepaść. A panorama ma gorsze oceny. I mniej ocen ma. No bardzo ciężko. To jest escape room, stary, że dojść do panoramy. Jak ma na imię wąż? Trinity. To jest gatunek. Była dusiciel. Rzucił właśnie skórę. Co je? Co jadł dzisiaj? Mysz. O której? O 14:11. Ile czekał na posiłek? Już ponad godzinę. No serio, już głodny jestem, stary. Jest źle. To jest piąta knajpa, o ile liczymy wars. Piąta knajpa. Co jesteśmy? Nie było jeszcze aż tak źle. Te chrusty 37 zł. Gdzie tak, 37. No ale dużo ich było, no. Jak ktoś to lubi, to raczej tego. Smażone kalmary 30. Też ich było dużo. Nie no, porcje są okej, jak do tej ceny. Serio, uważam, że ceny są dobre. Nie powiedziałbym, że są złe. Mamy inflację, recesja zaraz na to dochodzi. No dobra. Zacznijmy od ryb, ponieważ mięso wolniej stygnie niż ryba. Sandacz. Lubisz sandacza? Kurczak wśród ryb, nie?
Wydaje mi się, że większość osób lubi sandacza. Powiem tak. Przede wszystkim nie smakuje jak sandacz. Sandacz? Przecież znam się na sandaczu. Nie, to jest sandacz, ale... Nie wiem, sandacz powinien być jakiś taki bardziej myślany, wiecie? On jest taki... On bardziej mi się przypomina dorsza. W ogóle, niż sandacz. Zdecydowanie większość osób, jakby zamówiła, nie narzekałaby. Więc raczej okejka niż nie okejka. A jeżeli chodzi o rybę, ale zobaczmy jeszcze, czy ziemniak i sałatka się bronią. Dobry ziemniak mają. Mega dobra. Dobrej jakości warzywa, ziemniaki i surówka. Nie czuć, że to jest z takiej paki, wiecie, gotowej z pół kilo z jakiegoś marketu. Broni się ogólnie. Broni. Trochę mam zastrzeżenia do tego sandacza, ale się broni. Ja sandacza odkryłem jak na Helu byłem, co w ogóle, no nie wiem, byłem na Helu, jadłem rybę z rzeki i wtedy odkryłem, że smakuje jak kurczak i nie była taka droga. Sandacz jest z reguły tańszą rybą. Pytka. Znaczy, ja bym wodę solił. Ja w domu wszystko osłonę. U ciebie? Bardziej pieprz czy sól? Co wolisz? Sól. Przepraszam, Kaształeś na steka? Jak się posoli, to sandacz gituwa, naprawdę. Ziemniak? Ale wpierw też miałeś takie, że będzie smak, ale jak się, wiesz, posoli to jest gituba. Mega dobry ziemniak, taki maślany trochę. Fajny jest no. Jeszcze koperek dają. Łosoś. Wiecie, że jestem fanem łososia? Makaron z łososiem, szpinakiem, ulubione danie. To wygląda dobrze. Poleciał. Widać dym? No. Dajcie mi chwilę, bo już coś mi tu brakuje, ale jeszcze nie wiem. Ja to posolę w ogóle. Nie no, jak posoliłem, trochę zgustowałem smak, to w ogóle podoba mi się, jak to jest podane. Jest ok. Ale do łososia z panoramy nie ma podjazdu w ogóle. Wypada mi się, że koperka. Wiem, że niektórzy są mniej fanami koperka. Wolą sobie mieć sami możliwość mieć na przykład salaterkę, że mogliby sobie sami sypnąć ewentualnie, albo w ogóle. Ale ja bardzo lubię, jak to się ktoś sypie koperek, że taki posiekany, drobniutko jak tutaj, zajebisty. Jest okej. Ten łosoś jest o wiele bardziej rybny niż ten w panoramie. Tam był taki, że naprawdę mi smakował, a ten Uważasz, że gorszy jest niż tamten? bardziej może wali. Właśnie ja mam wrażenie, że nie wyciągnęli z niego w ogóle smaku, a zostawili to jakby wodę, w której pływał. Ale chyba jest to świeży łosoś. Może stary dopiero co wyjęli, nie? No i mamy. Masełko już tam się rozpuszcza. Fryta. Chrupkie na zewnątrz, szynki w środku, najlepsze jakie mogą być, nie? Według mnie frytki są fajne. Tą sałatę już przed chwilą smakowałem, więc od razu przejdę do mięsa. No nie ma tragedii, te przystawki są porozumienie. Bardzo takie skrajności. Ja prosiłem o medium. Cena tego to jest 120 zł. To jest medium? Nie, powiedziałbym, że jest. Dobry steak. Dobre. A jak jednak to jest, wiecie, ta wełna, która jest kupiona na rybach, a mimo to tego steaka mają dobrego. Masełko też fajne dodane. Wiesz, kiedy ja steaka ostatnio jadłem? Bardzo dawno temu, bo mnie nie stać. Kurde, klasa. A frytka? Nie jest taki pyszny, jest tak jak pamiętałem ostatnio, który jadłem. W górach, Zakopanem. Ale dobry. No to my jedziemy zjeść to, co zamówiliśmy, bo jesteśmy dosyć głodni po tych przystawkach. No i potem czas na werdykt. A, nie, przepraszam, jeszcze deser. Szarlotka. Stek z polędwicy, 119 zł. Sandacz, 59. No i łosoś. Tu się szokujecie. 90 zł. Deser zrobił duże oczy. Wiecie co, jak już tak trochę
Kręciłem tego łososia, to nie, muszę się poprawić, on nie jest dobry, nie smakuje mi. I uważam, że za 9 zł to jest wręcz, trzeba przestrzec, żeby tego nigdy nie zamawiać. Nie. Kurde, ja nie mogę polecić w ogóle tych... Dobra, potem podsumowanie, nie? Problem jest z poleceniem tej knajpy, bo ona jest zbyt nieregularna, jest za dużo wad względem plusów. Jak zrobić białą kartkę, to nie jest tak, że ona jest totalnie beznadziejna, ale jednak jest przeważająca ilość wad w niej. Pogadamy zaraz, znaczy pod koniec pogadamy nasze przemyślenia, bo to jest dosyć głośno, dużo jest ludzi dookoła, bardzo blisko są siedzenia, niewygodnie się gada. O, bardzo ładny talerzyk, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Jestem zapchany, ale wygląda bardzo apetycznie, więc to są lody? No jest taka świeżutka na ciepło. Na zakończenie dobre. Let's go. Let's go! Kurde. Nie, mi smakuje. A ty jesteś koneserem szaloty, więc nie wiem. Mam się za eksperta do serników, ale do szalotek może nie do końca. Ale na pewno docenię dobrą jakość ciasta. Która spuszcza się w usta. Na taką osłodę, nie? Taką osłodę tego rozczarowania. Dobry akcent na końcu. No wszystko jest dobre. I lód, i bita, i same jabłko i tak dalej. Zajebiste. Nam talerz jest przepiękny. Ty, ale serio? Nic tu nie ma wspomnianego o Magdzie Gessler. Nigdzie. Nie ma nic. Dobra, teraz to nie jestem ja, tylko Magda Gessler wyjdzie, dobra? Okej. Tawerna dominikańska. Z tawerną ma tyle wspólnego, że miałem ochotę wszcząć się w bójkę z panem kucharzem za kalmary, jakie mi zaserwował. A dominikańska? Owszem, bo poczułem się jak mnich poszczący podczas czekania na jedzenie. Ceny wysokie, oceny też wysokie. Krótko mówiąc, miałam ochotę zrzucić z siebie skórę niczym wąż Trinity. Ale ogólnie spoko, nie, dobra. Dobre to było. Ale ładne, pa. Zimno. No. Bardziej że z tym stłem, czy bardziej jak to światło mi... W którą stronę będę stanąć? Jak myślisz? Czy tak jest okej, czy nie? Jest. Jest okej? Nie. Okej. Siemano. Co tam, gdzie jedziesz? Co jedziesz? Ja jeszcze nic. A, jeszcze nic. Po sushi jechałem. Ale tak patrzę, mówię, coś kojarzy z twarzy, ale nie wiedziałem skąd. Dzięki. Mega śmiesznie wyglądałem miło jak poznać. szkołę kiedyś, no bo trudne sprawy komentowałeś. No to teraz... cześć, to spoko, bo tam... Myśmy Mamy trudne sprawy i te O. wszystkie inne sprawy. O, No, lubimy. To dawaj, ogarniemy jakąś sprawę w twoim aparacie. O Jezu się... Boże, kurwa, dlaczego ja taki muszę być? Mili, sympatyczni ludzie, dobra. Ja nie potrafię tak mówić, taki ładny speech, przy tobie już jestem nikim. Ja pisałem to, więc... Ty jestem przy tobie nikim. Nie, ty jesteś stary, jak to tylko wiesz. Dobra. Ja tylko kręcę. Okej, a jestem niezadowolony z mojej kolacji. No można powiedzieć obiad, bo to może się wydawać, że jest jakby już późno, ale jest 17. Jest 17:47. No powiedzmy, że wyszliśmy o 17:40 z tej knajpy. Rezerwację mieliśmy na 15:30. Więc ponad 2 godziny spędziliśmy w tej knajpie. Na same przystawki czekaliśmy ponad pół godziny. A no restauracja była zapełniona do połowy. Może. I tak czy tak trochę podkręcam. Nie powiem, że było mało ludzi. Wydaje nam dosyć sporo, nie? Na to wszystko. Nasze 6 dań plus deser, czyli w sumie 7 i pićka. Ile wydaliśmy? Daj pokażę. 455 zł. Najdroższy był całkowicie stek. I to jest właśnie ciekawe, że chyba stek był najsmaczniejszym daniem w miejscu słynącym z ryb. What the fuck? W życiu nie jadłem tak dobrych przystawek, stary. Wszystkie 3 były totalnie faux pas. I mi się totalnie nie podobały. Łosoś, na początku myślałem, że jeszcze w miarę git, ale to chyba był jakiś taki mój optymizm. Albo chęć do tego, żeby to jednak oddało, jednak nie. Łosoś też nie. Sandaż był okej, optymalne danie, że tak powiem. Ale, szalotka była dobra. Z ogólnym rozrachunku ze 7 dań, tylko 3, z czego 2 by można było polecieć takim czystym serduchem. Więc ogólnie moją wizytę w restauracji uznaję za nieudaną. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek.